28 lutego 2024 roku. To jest dziś. Dziś w sensie, kiedy to nagrywamy, bo kiedy wy to oglądacie, nie może być inaczej jak 6 kwietnia 2024, a ta data nie może z kolei oznaczać nic innego jak to, że w najbliższą środę, już za 4 dni, startuje projekt, nad którym pracujemy od blisko 1,5 roku, czyli DOUZ. Każda z puszek musi mieć swojego przedstawiciela. Czarna, czyli absolutny klasyk, musi mieć tego przedstawiciela z kategorii nie byle jakich. Zasadniczo każda będzie miała nie byle jakiego, ale ta właśnie będzie miała, moi kochani, Bugatti Veyron. I dziś tutaj jesteśmy w składzie, no nie byle jakim, albowiem Cullinan pociągnie otwartą przyczepę za sobą, a na nią wrzucimy Veyrona. I moglibyśmy za Cullinanem zapiąć zamkniętą przyczepę i niepostrzeżeni przewieźć go do Polski. Natomiast czy wtedy dostarczylibyśmy obrazek z kategorii takich, jakich świat jeszcze nie widział? No myślę, że zdecydowanie nie, więc dziś tutaj zaczynamy z DOUZem, z marką DOUZ tworzyć historię. Moi kochani, pozwólcie, że usłyszycie ten dźwięk i pozwólcie, że powiem wam, że sam case trzymania tak zajebiście zrobionej puszki jest piękny. Ale przejdźmy do tematu. Przejdźmy do tematu, bo o tym jeszcze będzie czas pogadać. My w miejscu, w którym będziemy odbierać Veyrona, nie będziemy po raz pierwszy. Pozwólcie więc, że wam to wytłumaczę. Natomiast zakup takiego sprzętu jak Bugatti to raczej nie jest taka prosta sprawa i ona nie dzieje się w ciągu dnia bądź dwóch. Są to samochody bardzo limitowane w wielu różnych wersjach i my byliśmy tutaj, dokładnie w tym miejscu 7 grudnia, czyli jeszcze 3 miesiące temu. I byliśmy tutaj ze względu na to, że były tutaj targi motoryzacyjne i z tych targów pojechaliśmy obejrzeć właśnie ten samochód właśnie tutaj. Zobaczyliśmy je pierwszy raz na żywo i ledwo kiedy zobaczyłem taką legendę jak Veyron, ledwo kiedy się dowiedziałem, że ten samochód jest na sprzedaż, kiedy dowiedziałem się, że jest w naprawdę kolekcjonerskim stanie, że ma bardzo niski przebieg i tak dalej, stwierdziłem, że chciałbym, żeby to był sprzęt, który będzie jednym ze zwierzaków DOUZa. Chciałem, żeby to był jeden ze sprzętów, który będzie reprezentował markę, która jest naprawdę dla mnie mega istotna i tak samo za dzieciaka, gdzieś tam tym gigantycznym marzeniem był taki Veyron. Wy widzicie w tym momencie takie delikatne flashbacki z tego, jak tutaj byliśmy, natomiast jest tam taki jeden bardzo jakby spontanicznie uchwycony moment, bo nie chcieliśmy tam nagrywać, pajacować i tak dalej, też oni nie za bardzo traktowali nas poważnie z samego początku, ze względu na to, że po prostu przyjechałem sobie z Damianem, nie byłem ogarnięty i powiedziałem, że chcę kupić Bugatti, to było trochę dziwne. Natomiast jest tam ten moment, który widzicie teraz, kiedy ja podaję sobie rękę z Markusem, czyli z właścicielem tego miejsca. I to jest moment, w którym ja powiedziałem: OK, Markus, sprzedałeś mi ten samochód, a ja ten samochód właśnie od Ciebie kupiłem. I to było parę miesięcy temu. Od tego czasu mieliśmy cały czas jazdy związane z tym, żeby wystartować DOUZa, strony internetowe, wszystkie aplikacje, tematy eventowe, tematy laboratoryjne, żeby DOUZ powstał, jakie smaki, jak co będzie wyglądać, jak się będzie prezentować i tak dalej, i tak dalej. I w końcu dziś tutaj jesteśmy, żeby odebrać ten samochód i rozpocząć jego przygodę z całą marką DOUZ. Więc nie przeciągajmy, to taki krótki wstęp, żebyście wiedzieli co jak, a my dojechaliśmy, wysiadam i już za chwilę po pierwsze odbierzemy Bugatti, po drugie wrzucimy je na Rollsa, a po trzecie rozpoczniemy jego historię, bo takie standardowe to Bugatti, no przecież sami wiecie, że nie pozostanie. Ale nic się w tym wszystkim nie zmieniło, nigdy, moi kochani. Ja wciąż jestem na luzie, wciąż jestem w bluzie, wciąż jestem w kolorowych skarpetkach, w jednorożce i w wygodnych butach. Nawet takiego samochodu nie mam zamiaru w tym wszystkim odbierać w jakimś garniturze. Hey mate, what's up? You are recording something, yeah? No worries. Hi, Nick. Yeah, my name is Kamil, hey. Yeah, and it's a big boss. It's a big boss. No. You're the big boss.
This is the big boss. Markus is the owner of Esser. Markus jest również sprzedawcą Koenigsegga. W środku zajebisty showroom, piękne miejsce, które oczywiście wam pokażę. You still got that Pagani? Yes. Yes! Chcę wam pokazać Pagani z Londyn w limitowanej wersji. And you can't say for how much you want to sell this Pagani, yeah? Yeah, I can. We would sell it for 8 million euros netto. Ever deal? That was quick. That was probably the quickest Sonntag sale I ever had. Yeah, but the Bugatti was also fast. Jakby sytuacja była taka, że ja powiedziałem, że biorę na 99%, że Grażyna mnie zajebie. Markus zapytał, co może zrobić, żeby mnie zabiła. Się okazało, że ma pieska, przyprowadził pieska, pogłaskaliśmy pieska i Grażyna powiedziała, dobra, bierz to Bugatti, bo ten gość jest dobrym gościem. And we came by a Rolls Royce, like I promised. This is the best pickup we had so far. Okay, next time we'll come with 2 cars behind the Rolls Royce. And the best part of this car, Markus. This is so cool. A little Buddha. 777. That's what we are doing for a living. Crazy shit. What do you do for a living? This, this, and this. Oh, let's go inside. Yes, let's have a look inside. I patrzcie, Markus ma S13 z Rocket Bunny, normalnie stojącą sobie przed firmą, a w środku są Koenigseggi, Pagani, Bugatti i cała w ogóle reszta, a tutaj najbliżej firmy stoi sobie S13. Ciekawe, czy jakiś pracownik przyjechał, czy co? Whose car is this? It's for my technician. A, dobra, mechanik, który obsługuje Koenigseggi, na co dzień jeździ S13. It's with 2JZ or you don't know? You don't know. You have to ask him. I have no idea. Okay. O kurde, ale wielki. Was a big one. That's what she said. Jest! To jest najlepszy sprzedawca. That's the big boss. Patrzcie, jaki wielki Jesko w ogóle. Jakie Jesko jest piękne. Połączenie białego Jesko z zielonym to jest jakiś koniec świata. O, it's your nice view, yeah? Yeah, yeah. O kurwa, szwa. Nie wiem, czy wy to widzicie, czy wam nie reflektuje szyba. Ale jest kurwa dobrze tutaj. I just speak Polish, but that sounds cool. Holy moly, you got a lot of crazy cars here. Oh my god, Markus. Ale to jest piękne, zobaczcie, że gość ma biuro normalnie, ze zdjęciami, ze wszystkim, pieska sobie tutaj trzyma. Ma fest dużo samochodzików i takie przeszklenie na to. I jeszcze pod płachtą sobie stoi ten skurwol, którego zaraz poznacie. Pytę. Uważam, że Jesko to jest jedyny samochód, który przebił Pagani pod względem performance'u, pod względem rozwiązań technicznych, technologicznych i pod względem looku tego samochodu. To ma 1625 koni z 5-litrowej V8. And it have 8 clutches, yeah? 7 clutches. 7 clutches that create 9 gears. So you're not gearing, you're Yeah, clutching. 7-sprzęgłowa skrzynia biegów. You got a music show and light show. Mamen. Normalnie widzę, że ono tam stoi na środku. Markus mówi, że muszą najpierw włączyć muzykę i pokaz świateł. Więc jak nie nagramy tego za pierwszym razem, to będziemy po prostu repeatować w kółko. Nie wiem też, czy ta muzyka, która tam jest, nie ma praw autorskich, więc trochę chujowo wyjdzie, jeżeli ma. No ale trudno, najwyżej tam podstawimy jakieś coś naszego. O, yeah, we can go. Jej, Damian, chodź. O kur... I'm not drinking alcohol, but no worries. So I can take... Damian zaraz będzie ciągnął Rollsem Bugatti, kurwa, najebany. Ty no chłopie, tu normalnie bangla muza. Pato, zaraz go odsłonią. Can we take as much light as we can? Yeah, now. Kurwa. Tego brakowało. Ale jest rozpierdol. Kurwa. Isn't it sick? Idź kurwa, Markus. Bugatti cool.
Nie no, ludzie, jakby ten look, który macie teraz, tu gdzie stoi Markus, patrzcie to. Patrzcie na ten look. W ogóle pierwszy raz chyba na tym kanale mnie widzicie z alkoholem w ręku. Nie mam zamiaru go pić. We can salute, but I'm not drinking alcohol. Kurwa, nie, muszę odłożyć i mam poopowiadać. Papa będzie wiózł, kurwa, rolsę. Najebany będzie ciągnął. Nie wiem, od czego mam zacząć, moi kochani, bo właśnie wam przedstawiłem sprzęt, który, tak jak mówiłem, był tutaj oglądany jakiś czas temu, a teraz w tych pięknych okolicznościach ja jestem zwyczajnie, jak każdy prosty chłopak z prowincji, przebodźcowany, no bo stoją obok Koenigseggi, stoją prosiaki, nawet widzę prosiaka Dakar, widzę w ogóle Jesko stojące obok, a za mną stoi nasze firmowe Bugatti. Kurwa, jaki to jest w ogóle absurd. Jakby jak w ogóle to jest możliwe, że w Polsce jest firmowe Bugatti? Otóż, słuchajcie, przez to, że my tak nagrywamy te materiały, wy tworzycie taką społeczność, że to wszystko jest tak odjechane, że jak ja będę o tym opowiadał komuś za 10 czy za 15 lat, to albo to będzie jakaś historia polskiego YouTube'a, albo to będzie w ogóle dla niewyobrażalne jakby i będzie traktowane jako ściema. W każdym razie mamy Veyrona, który ma 1001 koni mechanicznych, 8 litrów pojemności, 16 cylindrów i to jest początek jego historii, ze względu na to, że do tego samochodu są już zamówione od kilku miesięcy felgi robione na zamówienie, które jeszcze bardziej nam odświeżą ten samochód. Mamy tutaj również w planach delikatne modyfikacje wnętrza, ale to nie są jeszcze modyfikacje, które są na 100% pewne, a gdyby tego wszystkiego było mało, to mamy tutaj już na chwilę obecną wyspawany tytanowy wydech od MG Motorsport, więc skumajcie schemat, w którym my jeszcze nawet nie odebraliśmy tego samochodu. Zaczęliśmy do niego już zamawiać rzeczy, zaczęliśmy już kminić, jak ten samochód ma wyglądać, aby finalnie założyć do niego kurwa tytanowy wydech. Co za w ogóle absurd. Who in Europe got a Veyron with custom titanium exhaust? I don't know of any. Jak bardzo to wszystko jest absurdalne, co w tym momencie dla was rozpoczyna się w tym filmie i co tworzy marka Dose. Jak to mawiał pan Tadeusz, nie wiem jak bardzo to absurdalne jest, lecz się domyślam. My chcieliśmy tu nagrać wszystko z drona dookoła, a Przemek mówi, czy pamiętam, jak 2 tygodnie temu dron nam wleciał w drzewo i spadł. I czy mu ufam po tym, jak on spadł. Kurwa, jak on spadnie na to Jesko, to ja bym musiał je wtedy kupić. What a problem, right? No. Jeszcze odbiegając od tematu Bugatti, znaczy no nie odbiegając tak do końca, natomiast kiedy byliśmy tutaj ostatni raz w grudniu, to przybijając Markusowi pionę, że kupuję ten samochód, poprosiłem go o to, żeby od Christiana von Koenigsegga załatwił mi coś, co jest rzeczą, myślę, że niesamowitą, jedyną w swoim rodzaju i pozwólcie, że zdejmę tę oto oprawkę i pokażę wam. To jest model silnika od Koenigsegga, numer 4x999. On jest wykonany jakby idealnie tak samo, jak jest wykonany silnik w Koenigsegggu. Natomiast najważniejsze jest to, co dla was w tym momencie zostało nagrane w fabryce w Szwecji. To, co widzieliście, to nic innego jak 100% prawda. Na tej karbonowej płytce, na której ten silnik stoi, jest dedykacja od Christiana dla Buddy z jego autografem. Więc do zakupu Veyrona dostaliśmy silnik, który jest w ogóle to, jak to jest wykonane, to zresztą widzicie na przebitkach, to jest niesamowite. Natomiast mam ten silnik z dedykacją. Więc dla mnie, jak ja takie rzeczy zbieram, na przykład jak na aukcji charytatywnej wylicytowałem but Lionela Messiego z autografem. Chciałem zapytać, czy w ogóle jesteś fanem Messiego? Nie, tylko Cristiano Ronaldo. Kilka innych samochodzików, które trzymam tam w firmie, w domu i tak dalej. W połączeniu z tym idealnie myślę, że to uzupełni zajebisty item. A teraz czas na coś, czego ja nie brałem pod uwagę, ze względu na to, że Markus ma tablice rejestracyjne, na których możemy tutaj tak jakby dealersko wyjechać i ten samochód będzie miał ubezpieczenie, bo ja jeszcze nie zdążyłem tego podpisać i myślałem, że tylko wrzucimy Veyrona na Rollsa i odjedziemy, ale możemy się normalnie przejechać po drodze. Wsiadam do środka, mordy. Będę siedział w tym samochodzie drugi raz w życiu, ale pierwszy raz w życiu go odpalę, a przede wszystkim pierwszy raz w życiu go poprowadzę. O kurwa. Dobra, wsiada się niewygodnie jak do każdego innego. Natomiast kiedy widzę licznik wyskalowany do 420 km na godzinę, to odczuwam delikatny niepokój. I to jest pierwszy historyczny moment zapalenia. Schowało się, nie? A na jeden przycisk auto siada, usztywnia się i podnosi całą tą aerodynamikę i zmienia aerodynamikę w przednim zderzaku.
tutaj. W garażu to jest nic. Jak wyszedłem z tych drzwi, to mówię, kurwa, co tu się dzieje w ogóle, nie? Co się stanęło? Nie wiesz, na co patrzeć w tym aucie. To auto ma tyle lat, jest tak ponadczasowe. To jest najbardziej legendarne Bugatti, jak dla mnie takie, jeżeli chodzi o jakby nasze pokolenie, to między powiedzmy 90 a 2000, nie wiem, 5, 10, no bo to wtedy miało się je na plakatach nad łóżkiem. Ono wtedy przekroczyło 400 km na godzinę, nie? Ja pierdzielę, to na co ja tutaj patrzę, to jest jakiś hit. Zapomniałem, że stoi za mną teraz Rolls w Kulinanie, w Mansory. For the main power, we have to use the left, yeah? That's only for aerodynamic change. Okay. The power is always there. Okay. It's only aerodynamic. The front closes and then the car goes even lower. The wing folds in, then it's only for top speed. So in this mode right now, you can drive 375 km/h. If you want the 407, you need to use the speed key. Okay. No i właśnie dowiedzieliśmy się, że speed key wcale jakby nie zwiększa nam mocy samochodu, on nie ma tak to mniej mocy, tylko jest odpowiedzialny za prędkość maksymalną. 375 na godzinę możemy jechać teraz, jak użyjemy speed key, możemy jechać 407 km na godzinę i speed key dotyczy właściwie tylko i wyłącznie aerodynamiki. Ja właśnie robię pierwsze metry swoje pokonane Bugatti w ogóle w moim życiu kiedykolwiek i powiem wam szczerze, że póki co jedzie się jak każdym innym samochodem. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, oprócz tego, że masz tą świadomość, że jedziesz tym Bugatti. No i oprócz tego, że Markus siedzi na prawym fotelu i totalnie nic nie rozumie, więc będę się starał trochę gadać po angielsku, żeby po prostu nie było mu głupio. It's a dual clutch, yeah? Yeah. Even better than Ivan Tedder. Yeah. That one clutch and... It's much smoother. Where is the no speed limit highway in Germany? It's here. It's here? Yes. Really? Yes. Ah, you got company in the right place. What about previous owner of this car? He is happy, he sold and he have money now for invest in crypto, yeah? Yeah, exactly. He did it right away. And then the crypto went up. No, poprzedni właściciel tego samochodu, jakby kiedy my rozmawialiśmy na temat przelewu i tak dalej, zależało mu na mega szybkim przelewie ze względu na to, że chciał zainwestować gdzieś tam w kryptowaluty. Ja was w ogóle do tego nie namawiam, ani nic takiego. To w ogóle nie jest moja sprawa, ani moja bajka, ani ja tego w ogóle nie kumam. Natomiast wiem, że miał tam jakiegoś flipa do zrobienia takiego mocnego i zależało mu dosłownie, że nawet może zejść z ceny, byleby było zapłacone jak najszybciej, no bo potrzebne mu było kasa na jakieś tam inwestycje w krypto. Nic o tym nie wiem, ale jeżeli goś miał Bugatti, to widocznie dawno temu kupił Bitcoina. What about people who got the Bugatti? They are doing like meetings and stuff like this in Germany, or you don't know nothing about that? There's a Bugatti community. They do really nice drives around the world. On the tours they have between 20 and 30 cars. Okay, now if we got the Veyron in those in our company, Yeah. we can go to the events for the owners of Bugatti. Yeah. Zajebista informacja, jako właściciel Bugatti, marka, którą budujemy dla was, z wami właściwie, może uczestniczyć w eventach, które są standardowo zamknięte dla ludzi z zewnątrz, są tylko i wyłącznie dla właścicieli Bugatti, więc myślę, że jeżeli będzie taka możliwość gdziekolwiek w Europie to dla was nagrać, to się wbijemy na taki event i ten samochód będzie takim zaproszeniem, takim kluczem do tego, żeby pokazać wam coś, czego właściwie nikt inny nie może dla was nagrać. Powyżej 200 to jest pojebane. 200 i kurwa on jedzie jak od zera. Przy 280 mówię kurwa jeszcze się na tyle nie znamy. W ogóle jakie to jest przyklejone, przysane do ziemi w ogóle. Będziemy o tym gadać w dalszej części tego materiału, bo teraz to jest tylko takie moje pierwsze wrażenie, ale to jest naprawdę jakby to auto od 0 do 100 jest git, ale od 200 do 300, a co się dzieje powyżej 300 to już w ogóle nie wiem, ale to jest kurwa chore. Dobrze, że jesteśmy na niemieckiej autostradzie. W końcu po raz pierwszy naprawdę. Nie będę teraz wam dużo gadał, bo jestem w emocjach, ale jakbym miał wam gadać jednym zdaniem, to powiedziałbym: wypierdalasz czewików jak mało co. No i tyle.
Pozostaje nam spisać papiery, pobawić się oldschoolową kamerą, którą kręcę sobie hobbystycznie pamiątki w różnych randomowych momentach. Randomowych, w sumie takich randomowych jak na przykład zakup Bugatti, ale przede wszystkim zapakować tego sprzęta za drugiego sprzęta. Dostarczyć widok mocno nietypowy i w sumie nie wiem, czy hasło mocno nietypowy to nie jest trochę za mało powiedziane, patrząc na reakcje ludzi, którzy to widzą. Natomiast to dopiero początek tematów tego typu, bo na mapie w nocy przemieszczamy się 200 km autostradą, zrzucamy, następnie odpalamy, zamawiamy windę, ale nie dla nas to byłoby zbyt oczywiste. Wjeżdżamy nowym nabytkiem na balkon. Dobrze słyszysz, drogi widzu, balkon. What's up MTV, Crips My House. Witam w moim skromnym apartamencie. Oprowadzę was, tak jak to już tradycji stało się zadość. Nasza sypialnia, tutaj dzieje się magia. Zawsze tak było mówione z tego co pamiętam w tym programie. Mamy również kuchnię. No tutaj rzadko bywam, nie ma czasu, jemy tylko na mieście, więc no skromne wyposażenie, ale kuchnia wykonana no bardzo ładnie, elegancko, skromnie, ale ze sznytem. Salon, tutaj przyjmuje gości, duża kanapa, castingo. Z gośćmi tutaj siedzę, znaczy tylko, prawda, fotel, stoliczek kawowy, można zawsze coś odłożyć elegancko. Fajny tutaj jakiś kanał, prawda, sobie leci, gość jedzie jakimś Lamborghini. Z rzeczy nietypowych, które mógłbym wam jeszcze pokazać, no to jest taras, na tym tarasie stoi Bugatti. Kurwa, co za absurd w ogóle. Ja ale naprawdę na tarasie stoi Bugatti. Mordy, ja za dzieciaka oglądałem Fest dużo Crips My House. Jakby lubię tą zajawę tego prowadzenia i oprowadzania po chałupie, ale jeszcze bardziej lubię zajawę. Tutaj jest strasznie głośno, bo jesteśmy przy autostradzie. Tego, że na tarasie tutaj stoi Veyron i kto z was czujnie śledzi kanał, pamięta, że już tutaj kiedyś byliśmy z Hanem, Nissanem GT-R-em, R34, tym Wispekiem, jak kupiliśmy go w Niemczech. I swoją drogą wtedy spierdoliliśmy windę, bo nie mogłoby być inaczej. Do Tesli nas znowu wpakowało. Gość całe życie walczy, żeby eko być, a ty mu właśnie kopcisz Skylinem. Natomiast wczoraj wieczorem udało się nam tutaj wjechać bez rozwalania tej windy. Jeżeli chodzi o to, co my tutaj jeszcze mamy z rzeczy interesujących, jeżeli niewystarczająco interesujący jest Bugatti na tarasie, to mamy totalnie niepotrzebną ładowarkę do samochodów i mamy widok na lotnisko. To jest płyta lotniska, to są już terminale lotniska, tu jest autostrada. Ta autostrada strasznie głośna, natomiast co chcę wam więcej powiedzieć, mieliśmy tutaj po drodze, więc stwierdziliśmy, że robimy przystanek na trasie, bo przez ostatnie 3 noce, żeby wszystko dopiąć, śpimy po 2, 3, max 4 godziny, więc już o 12 w nocy się Damianowi prowadzącemu ten zestaw zaczynało chcieć spać, a prowadząc ten zestaw lepiej nie iść spać, więc zjechaliśmy tutaj, wrzuciliśmy go na balkon, żeby dostarczyć jakiś kolejny widok z kategorii tych nietypowych, no i mamy sobie Veyrona na balkonie. Natomiast najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że jak sobie weźmiecie tutaj do pokoju, wejdziecie, to patrzcie, możecie sobie to na przykład zasłonić, nie? Tu. Siedzisz sobie na łóżku, nie? No i stwierdzasz tak, chcę sobie popatrzeć, nie musisz schodzić do garażu, tylko ten case i to jest w ogóle odjechane na maksa, nie? Że on sobie stoi tak za tym. No. Natomiast to jest tylko i wyłącznie przystanek na naszej trasie, ze względu na to, że my lecimy dalej, a wpakowaliśmy go tutaj właściwie tylko ze względu na to, że chcieliśmy dostarczyć wam tego looku, co w ogóle jest, a zresztą co wam będę opowiadał. Na naszej mapie wesołej podróży będziemy przemieszczać się w stronę Monachium, czyli ni chuja w stronę domu. Natomiast to, co ten zestaw robi z ludźmi na drodze, za dnia zwłaszcza, to jest hit. Prawie spowodowaliśmy ze 3 kolizje, z 10 aut nie zjechało swoim zjazdem, bo albo nagrywali, albo się zagapili. Mega pozytywne reakcje zdarzają się często. Pacjent widzi Veyrona na lawecie, sięga po telefon, a tam proces myślowy, blue screen normalnie głowa wyrzuca, no bo widzi, co ciągnie tego Veyrona. Chłopaki z elektrycznej Tesli nawet docenili nasz orszak łącznie 28 cylindrów i 15 litrów pojemności, no i czekali na nas, żeby nagrać jeszcze raz. Z 15 minut nas eskortowali, poświęcając swoją cenną baterię. Także jak widzicie, cieszymy się, że ten motoryzacyjny widoczek zrobił dzień kilku osobom.
That's the first time when I see. Yeah, we are brand new. We are from Switzerland. It's going fast? 90. 90? 90 kilometers per hour. Okay, and you got your feet in front of the car, what you will hit. Yes. But it's rear-wheel drive. Weighs 400 kilograms. It can do slide? Can drift pretty good, yeah. Yeah. Ziomale mają startup. Pierwsze co żeśmy zobaczyli, okej, I'm closing. Yeah. Pierwsze co żeśmy wjechali, ziomal mi pokazuje jakiś sprzęt ze startupu, ma napęd na tył i może latać bokiem. Nie wiem, ale to jest bardzo leciutkie. Patrzcie jak ziomal wygląda jak jedzie. Size matters! And look at the cabrio, patrz co. Natomiast jakby no, kontynuując temat, dla którego tutaj jesteśmy, to następny przystanek na naszej trasie to Motor World. I to jest, moi kochani, miejsce, o którym ostatnimi czasy robi się coraz głośniej, coraz częściej widać gdzieś na TikToku, Instagramie. Niesamowita mekka motoryzacji, wiele fajnych miejsc w jednym miejscu, a jeżeli coś wzbudza wasze zainteresowanie i chcecie to zobaczyć, no to po to tworzymy ten kanał, żebyście zobaczyli to u nas, przedstawione przez nas. Więc w tym momencie dorzuciliśmy dodatkowe paręset kilometrów, jesteśmy w ogóle strasznie daleko od domu, ale zostawiamy tu Culinana z Veyronem, wbijamy do środka i zobaczymy, co mają do zaproponowania, a z tego, co widziałem, naprawdę miejsce robi gigantyczne wrażenie. Przechodząc natomiast do tematu już tak, no ile w ogóle my przechodzimy do czegoś czasem na poważnie. Dobra, przejdźmy tak pół na poważnie. Rzeczywiście przyjechaliśmy tutaj do Monachium specjalnie, żeby taki dodatkowy jakby podrozdział, taką dodatkową rzecz interesującą wam pokazać. No i mamy przed sobą budynek, gigantyczny budynek, który ma 108 lat, powstał w 1906 roku i był olbrzymią ładnicą kolejową. Tutaj serwisowali wagony, lokomotywy. Tutaj był naprawdę olbrzymi, ciężki przemysł, natomiast w 2021 roku powstało tutaj miejsce pod nazwą Motor World i takich miejsc jest 8 łącznie w Niemczech, natomiast to tutaj konkretnie jest największe ze wszystkich. I byłem już w środku, pogadałem, zobaczyłem, wiem co chcę wam przekazać, naprawdę bardzo fajne, interesujące, designerskie i zajebiście motoryzacyjne rzeczy, więc nie ma co przeciągać, chodźmy do środka i no zresztą robi robotę. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. She got it. Diamonds dancing on my neck. That is the vibe I'm on. Drip. Way too lit. Who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect. And my money long. Pierwsze, co mi tutaj podoba się najbardziej, to jest gigantyczna przestrzeń tego miejsca. To naprawdę jest olbrzymie, naprawdę jest wysokie i naprawdę widać, że miał tutaj miejsce ciężki, olbrzymi przemysł. I też ten design, który tutaj został, ja jestem fanem takiego industrialnego, oryginalnego designu, a mianowicie cała ta konstrukcja stalowa, która tutaj była wykorzystywana, ona tutaj została oryginalnie. Olbrzymia przestrzeń, olbrzymia wysokość do sufitu i bardzo fajnie, że nie zostało tutaj dołożone kolejne piętro, tylko wchodzimy do takiego gigantycznego holu. W całym tym budynku, jakby w całym tym kompleksie są bardzo fajne tematy związane z tym, że po pierwsze macie tutaj hotel, w którym możecie sobie przenocować. On jest normalnie w środku z widokiem na te wszystkie samochody. Do 3 pokoi możecie nawet swoim samochodem wjechać. Gdyby tego było mało, macie tutaj restaurację, kawiarnię, możliwość zakupu jakichś ciuchów, możliwość zakupu na przykład jakichś modeli samochodowych, ale macie tutaj również salony samochodowe. Możecie tutaj normalnie kupić McLarena, możecie kupić samochód z pakietem Manharta, Brabusa. Możecie tutaj sobie skromnie kupić Bugatti, bo macie tutaj również salon, ale macie tutaj też serwis, bo jest normalnie serwis McLarena, serwis Bugatti i to wszystko znajduje się w jednym miejscu. Mega mi się tutaj podoba cały ten design, ale jedna rzecz tutaj, jak się wejdzie, robi dla mnie największą robotę, a mianowicie to, co jest po prawej stronie. Jakby to jest taka największa konstrukcja szklana, jakby taka winda trochę, zbudowana ze szkła w Europie. Ma 111 miejsc parkingowych, więc robi potężne wrażenie. I przegadałem z chłopakami, mają tutaj zajebistą niespodziankę, której nie mieliśmy w planach wam pokazywać, ale skoro chłopaki są na to otwarci, żeby nam to przedstawić, to i ja jestem otwarty na to, żeby przedstawić to wam. Więc pozwólcie, że zjedziemy jednym, nie powiem samochodem, ale pojazdem na dół i po pierwsze zobaczycie, jak ten układ wind działa, a po drugie zobaczycie, no właśnie, co zobaczycie? No i mamy tych oto dwóch przystojnych kawalerów, którzy pomagają nam się tutaj odnaleźć. Hey guys. What's up? And we got here something special. Exactly, we have the Formula One Benetton car from the 1994 season, where Michael Schumacher won his first Formula One title. And that's what I want to show to my viewers. Perfect, let's do it. And let's show how it's moving. Patrzcie, gość ma kluczyk normalnie w ręce, wybierze sobie teraz numer, w którym stoi jeden ze 111, to się zacznie ruszać i zacznie zjeżdżać bolid. Okej.
And where is this? It's 106. So Ah, this okay. one we try to get. So this one is going up now. This one goes up. The other cars will move out of the way. So this one will go straight up. Those three will move to the right. So this one we want to get. Can go straight down and you can just pull it out. No właśnie, bo całe te platformy, co ciekawe, nie zjeżdżają pod ziemię. Zobaczcie, tu już jest normalnie wylewka, tam się nie da zjechać niżej. To działa tak, że cały algorytm jest wyliczony tak, że jeżeli samochód jest u góry, to inne samochody mogą nawet pojechać do boku, żeby ten samochód mógł wjechać w to miejsce i zjechać pustym tunelem na dół. Dlatego zawsze odpowiednia ilość miejsc w tych boksach szklanych musi być pusta, żeby algorytm zawsze miał miejsce na to, żeby to poprzestawiać jak Tetris troszeczkę i wziąć samochód zawsze móc postawić do dołu, nie? And in the meantime you can get a coffee. You can go to the bathroom. Yeah. It's taking long time. Maximum 3 minutes. Maximum 3 minutes. If it's harder to take, it's 3 minutes. But maximum 3 minutes and you can get your car. Chłopaki co 5 segmentów zostawiają jedną wieżę wolną i dzięki temu maksymalny czas oczekiwania na najtrudniej położony samochód to jest 3 minuty. Natomiast jeżeli chcieliby, to mogliby zawalić wszystkie, tylko wtedy na przykład czas oczekiwania na auto, które znajduje się najdalej, mogłoby być paręnaście minut. Ale znowu mogliby robić na przykład przerwę co 2 i wtedy mieliby ten samochód na przykład za 30-40 sekund. I patrzcie, cała kolumna teraz przejeżdża do boku, ale zajebiste to jest, co? Tak to działa. No. I teraz bolid, który jest na samej górze, będzie miał pustą przestrzeń, żeby zjechać po pionie na sam dół. Now it's Okay, unlocked. okay. Now we have 30 seconds time 30 seconds only? to open the door. Okay. If you don't open the door after 30 seconds, it will lock again. And because if you forget it or something like that, it's just a safety factor that Okay. nobody can get to your car. 30 sekund na wejście do środka. Jak nie wejdziesz, to się zamyka. Z 1994 roku bolid Formuły 1, w którym Schumacher wygrał swoje pierwsze mistrzostwo świata w Formule 1 i zobaczcie też to, on jest tutaj normalnie podpisany. Mick Schumacher, Pat Simmons i po drugiej stronie jeszcze dodatkowe podpisy, także to jest normalnie oryginalny bolid, którym w 94 roku 30 lat temu normalnie było śmigane po 300 km na godzinę, więc jeżeli ten jest 94 rok, to wciąż mamy tutaj Formułę 1, która pamięta V12, czyli silniki, które miały 12 garów, a nie tak jak w tym momencie silnik o pojemności 1.6 V6. Zajebisty item i bardzo się cieszę, że mogłem go Wam pokazać. W ogóle to też fajna sprawa, że wynajmujesz sobie takie jedno akwarium, jak garaż normalnie. Płacisz miesięcznie i masz swój kluczyk do windy 24/7. Bajeranckie, żeby sobie tak w weekend wyciągnąć jakiegoś prosiaka, Lambo czy na przykład jakieś Bugatti. Każdy ma swoje podpięcie do prądu na stałe i inne bajery. Spoko klimacik, fajnie, że ludzie się przewijają, przychodzą na kawę z samochodami, odwiedzają miejscówkę, trochę jak taką galerię handlową. Natomiast jest tutaj jeszcze jeden okaz, który dość skutecznie przez wszystkich pomijany ze względu na to, że został on schowany tak troszeczkę w takiej tylnej alejce. Niewiele ludzi go widzi i nie zwraca na niego uwagę, natomiast ja chciałbym go Wam pokazać ze względu na to, że dużo tutaj pięknych sportowych samochodów, ale jednak ten jest jedyny taki w swoim rodzaju. 1970 rok, więc już 54 lata temu, Rolls-Royce Silver Shadow, który należał do Muhammeda Aliego. W czasach swojej świetności Muhammad Ali tym samochodem się poruszał i ten samochód, oprócz tego, że podpisany przez niego, to na desce rozdzielczej ma jego oryginalne rękawice, ale co w tym wszystkim najważniejsze, oryginalny pas IBF Muhammada Aliego i jego wartość, podobnie jak tego bolidu Formuły 1, to jest właściwie niewycenialne. Nie wiadomo, czy ten samochód jest wart pół bańkę euro, 5 baniek euro, czy 15 milionów euro, bo to jest jedyny taki Rolls-Royce na świecie i właściwie tak samo jak w tamtym przypadku jest on wart tyle, ile ktoś za niego chce zapłacić. Natomiast jeszcze jedno, kiedyś Spirit of Ecstasy wychodziły znacznie większe niż w dzisiejszych czasach. Ten to naprawdę jest wielkości mojej dłoni, natomiast tutaj no ja bym nie kupił. Powinien znajdować się gruby Budda siedzący na siódemkach. I jeszcze to jest popaprane. Też nie wiem, dlaczego ten sprzęt jest tutaj schowany. Natomiast uwaga, chcę powiedzieć, on ma 27 litrów pojemności. Tutaj sobie można przeczytać wiele informacji. To jest silnik, moi kochani, stosowany w samolotach Rolls-Royce'a. Jest to sprzęt z 1930 roku i jedzie, uwaga, z odsłoniętym kierowcą, pasażerem, w takiej czapce i w pinglach 200 km na godzinę.
Nie wiem, czy odważyłbym się tym przekroczyć 50. No popaprane i zobaczcie, jaka tutaj też ma miejsce taka gra jakby tą zabawą tego Spirit of Ecstasy, że tutaj jest wpakowany diabeł normalnie ze skrzydłami, które jakby imituje trochę Spirit of Ecstasy i jeszcze do tego ma takie ułożenie rąk, jakby troszeczkę było w całym tym klimacie takie prześmiewcze. Dobra, co najfajniejsze wam opowiedzieliśmy, pokazaliśmy, możemy uznać kolejne miejsce na mapie interesujących spotów motoryzacyjnych za odhaczone i idziemy dalej. I idziemy dalej, ale to wymaga zmiany rozdziału. 15 godzin z oszałamiającą prędkością 80 km na godzinę i meldujemy się w Krakowie. No i teraz rozpocznie się fragment filmu, który dla wielu z was będzie kwintesencją tego, czym jest ten kanał i jak bardzo daleko posuwamy się, aby było po naszemu. Widzieliście kiedyś rozprutę z całego wnętrza Bugatti? No zakładam, że raczej nie, ale nasza ekipa się wyzwań nie boi. I raz prujemy ze środka 30-letnie S13, innego dnia pada na Veyrona, do którego kolekcjonerzy ukrywający ten model w garażach wchodzą wręcz w workach na buty. No ale cóż mam wam powiedzieć. Przecież wiedzieliście, że Dose nie będzie latać ze środkiem w kolorze niedzielnych kościółkowych bucików. Taki kolor to sobie jak będę miał z 55 lat i kryzys wieku średniego. Rozbiórka i wyjeżdża ze środka element za elementem, a dla was jest to również dość ekskluzywny content pokazujący coś, co raczej ciężko znaleźć w necie, a mianowicie czy części niewidoczne dla oka w tym aucie są adekwatne do jego ceny. No i z przyjemnością informuję, że tak, naprawdę nie ma wstydu, a każdy detal jest dopracowany i nie ma się do czego doczepić. Auto coraz bardziej odsłania coś, czego gołym okiem również nie widać, czyli monokok wykonany z karbonu. Tym samym coraz mniej zaczyna przypominać wewnątrz samochód. Godzina za godziną przyjeżdża ziomal, który obsługuje nas w kwestii ściągania części z zagranicy, no i wpadł tak rutynowo, bez jakiegokolwiek ostrzeżenia, nagle zobaczył Veyrona. A wiesz, kiedy rozebrano tego Veyrona? Nie, tylko wy go mogliście rozebrać. Nawet metra po drodze nie przyjechał. Tak. O, podsufitka właśnie wyjeżdża. Co? Ogólnie to jest warte tyle, co obraz moneta. No, zderzak przedni kosztował 400 000. To jest pojebane. Jak zrobiliśmy research rzeczy, które są w ogóle jakkolwiek dostępne, ty żeś też przeglądał, nie? 4 godziny mi to zajęło. Generalnie wychodzi na to, że najwięcej używanych części do Veyronów w Europie jest w Polsce. Chyba, gdzie byś nie wpisał jakiejś strony net z Rosji, wychodzą firma jakaś tam polska. A jakie są najdroższe rzeczy? 74 000 maska w karbonie, ten kawałek tutaj taki. Chłop ma tylko to gdzieś pod garażem opartą, wiesz czego. Lampy po 48 000 za sztukę i to te. Pewnie albo jakieś podzwonie. Kamerę cofania masz w lusterku? Tak, kamera cofania i nawigacja. Nie uwierzycie, firma Bury na Podkarpaciu tam, kurwa, za Mielcem. Tam robią tylko te lusterka. Polski produkt. Musimy na niego taką naklejkę jak na banany. A oprócz tego to lusterko wyświetla też nawigację w ogóle. Dlatego je robią. Ale o tym wam później opowiem. Te felgi zaraz przyjdą. Pokażę ci, widziałeś? Wam jeszcze nie pokazuję, ale tobie pokażę i powiesz mi, co myślisz. Tak, żeby ci ludzie wiedzieli. Jest dobrze. Jest super. Sztos. No to dobrze. Czyli wszystko w normie i nic się nie zmieniło. Dzwonię z ogłoszenia z Allegro w sprawie maski do Veyrona. Widziałem, że ma pan wystawioną taką maskę karbonową. Chciałem się dowiedzieć, w jakim ona jest stanie. Cała ładna maska z demontażu. Z demontażu. Bo miałem jeszcze zderzaki przód, tył, sprzedałem, tylną klapę sprzedałem. Okej, z tej maski idzie coś jeszcze urwać z ceny? A ile tam jest wystawione? 65. Za 6 Za 6 dyszek, tak? Witam, bo ja jestem właścicielem tego pojazdu i właśnie tak jestem w szoku, skąd ktoś na Allegro ma wystawioną maskę karbonową do Veyrona. Mówię, już miałem zderzaki chyba ze 3 przednie, to 2 to ode mnie kupił jakiś gość z Moskwy. Tylną klapę, tylny zderzak wiozłem do Wiednia, bo gość wysyłał do Dubaju. A jeszcze jeden zderzak, już nie pamiętam, chyba do Niemiec. No i widzi pan, tu pierwsi polscy chcą, to patriotycznie trzeba z tego cenę dobrą zrobić i my weźmiemy. Kto inny weźmie machę, jak nie my. No, ktoś to weźmie, ktoś to zawsze weźmie. Kurwa, taka abstrakcja trochę. Mówi pan, że 6 dyszek? Tak, tak. Kurwa, no dobra, za 50 bym wziął. Chyba słabo tyle. No nie, a 5 dych to tak okrągłe, to 12 000 euro, to sobie życie można na nowo ułożyć. Nie wiem, niech pan jutro zadzwoni, pomyślę. Dobra, no to już. super, będziemy dzwonić, dzięki wielkie. Hej. Jak za 5 dych, a ty żeś mu powiedział 65? 75 ma wystawić. Od razu potykę ujebaliśmy na starcie.
Proszę, moi kochani, tak. Bugatti Veyron, kompletny przód, maska błotnik. Podkreślam, bez kratek, bez reflektorów, bez jakichś tam innych zaczepów, cudów i tak dalej. Ile to może kosztować? Pomyślicie. 50 000, może 100, może 200. Nie no, 250, ćwierć miliona. Otóż nie! Abstrakcja sięga znacznie dalej, moi kochani. Albowiem kiedy przesuniemy palcem w bok, to się zastanawiamy, czy się nam zera nie popierdoliły. 659 999 zł. Tyle kosztuje front do tego Veyrona. Jak sobie popatrzymy dalej, o proszę, mamy też tył. Pomyślicie ile? No pewnie też z 300, 400, 500, może 600. Otóż nic bardziej mylnego, moi kochani. 939 999 zł. To jest absurd. Nie mówię wam tego po to, żeby jakby, znaczy tu się niczym już nie trzeba flexować, przyciągnęliśmy go za Rolls Royce'em. Abstrakcja cen. Dotkniesz jakiegoś słupka na parkingu tym samochodem. No nie wiem, wyobraź sobie, że gość jedzie furą za 5000, jakimś, nie wiem, Berlingo i nie wyhamuje i wjedzie się ci w dupę tego Veyrona. Jego ubezpieczyciel jest kurwa w szoku. Przepraszam, w co pan wyjebał? Wjeżdżam do tunelu. Pi. 1 000 000 złotych za dupę samochodu. Ja pierdolę. Już za to można do końca życia nie pracować. Zmierzając ku końcowi operacji wnętrze, bo za chwilę przechodzimy do kolejnego etapu, no to mamy zasadniczo rozprutą całość i próbujemy dojść do porozumienia z tym, dlaczego teraz nie chcę odpalić. Domyślamy się oczywiście, że w którejś części poza stacyjką może być ukryty immobilizer, który nie pozwala komputerowi odpalić auta. Gramy więc w chowanego z deską rozdzielczą i finalnie wygrywamy. Wjeżdżamy do zamkniętej przyczepy i wieziemy. Wszyscy już doskonale znacie tę gębę. Cześć, witam cię. Jak jest Michał z MG, to znaczy, że będzie zdecydowanie głośniej i mamy temat technikaliów. No a w związku z tym, że raczej przerabia się Veyrona raz w życiu, no to warto parę minut na te technikalia poświęcić ze względu na to, że są zwyczajnie interesujące. Słuchajcie, Michał będzie robił wydech do Veyrona. To jest w ogóle jakiś absurd, ale oczywiście, że zrobimy wydech do Veyrona i oczywiście, że on będzie głośniejszy, tak? Będzie głośniejszy. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wygląda oryginalny wydech. 20-kilogramowy wydech, mimo że on jest z tytanu. Tak, on jest w całości wyrobiony w tytanu przez fabrykę, ale jest bardzo ciężki ze względu na rozmiar, na ilość werfi, które musi jakby sama ta puszka przyjąć w różnych werfiach Veyrona. To by nic nie dało. Był drugi w kulach, to by nic nie dało. My mamy pomysł troszkę inny na to. Troszkę zminimalizowany. Tak, na razie nie ma tego pomysłu, nie widać, bo... Jak nie widać? Sam case tego, że to będzie chcecie tym zastąpić tym, tak. To niech da wam, moi kochani, do myślenia, jak bardzo będzie głośno i jak bardzo ten samochód będzie brzmiał inaczej od serii. No zresztą widzicie, popatrzcie, to jest tytanowe, to waży może z, nie wiem, z 1,5–2 kg, to waży 20 kg. Wyobraźcie sobie, ile w środku jest wygłuszenia, perforacji i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co ciekawa rzecz, i to jest bardzo interesujące, standardowo w Veyronach wymienia się tylko tą puchę. O ile ktoś już w ogóle wymienia, to wymienia tylko tę puchę. Raczej bardzo rzadko z wszystkich 4 turbin wymienia się downpipe, a tutaj... No chcemy dotknąć tych downpipe'ów, właśnie dlatego jeszcze nie ma całego wydechu, bo musimy najpierw zerknąć, co będziemy robić w downpipe'ach, żeby zrobić taki ostateczny waryw końcowego wydechu. Dobra, czyli właśnie dostaliście informację, że nie wymieniamy tylko końcowego wydechu, tylko wymieniamy również 4 downpipe'y z 4 turbin 8-litrowego silnika Veyrona, więc ten samochód będzie brzmiał zupełnie inaczej. I jeszcze jedna bardzo ważna zmiana i też fajna technicznie dla was rzecz, bo to są interesujące tematy, a mianowicie każdy by powiedział, to jest wydech Veyrona. Otóż nic bardziej mylnego. Tutaj i tutaj to są główne wydechy Veyrona, a to jest tylko i wyłącznie wydech taki dodatkowy, to jest taki kanał pomocniczy, a wy chcecie zrobić na odwrót, tak? Tak, chcemy zrobić na odwrót, żeby to był nasz główny kanał, a kanałem pomocniczym były te boczne. Jak szybko jedziemy, dużo gazu dodajemy, to więcej tych spalin leci jednak dołem. Czyli tutaj zrobimy na odwrót, żeby ten dźwięk był zdecydowanie bardziej słyszalny, ktoś jedzie za nami, gdzieś tam na spotach, zlotach, imprezach, dołza i tak dalej. Ten wydech będzie zionął po prostu do tyłu. Dokładnie. No dobra, czyli roboty trochę jest, trzeba w ogóle rozebrać cały tylny zderzak, co jest absurdem. Trzeba ściągnąć skrzydło, które jest na hydraulice i tak dalej. Także Michał jest zachwycony. No ale czego się nie robi, moi kochani, żeby robić rzeczy niestandardowe. Chłopacy będą zaskoczeni. Oni nie wiedzą nawet. Myśmy dostali taką szkołę przy McLarenie, przy Fennie, że myślę, że na nic nie zaskoczy. Ale nie robiliście jeszcze wydechu do Veyrona? Do Veyrona nie. Zajebiście. Firma ma 20 lat, a przywiozłem coś pierwszy.
Tak. Yes! Teraz mogę wam dać czółko. Nie każdy bohater nosi pelerynę, minął tydzień. Michał, MG, przez ten tydzień postarzał się o lat 15. Dokładnie, może nawet o 20. Natomiast dwie zajebiste rzeczy zwróciły zajebiście moją uwagę, a mianowicie dwa stelaże, które zostały tutaj przygotowane i wyspawane specjalnie po to, żeby stworzyć wydech do Veyrona. Natomiast wyglądają jak jakieś narzędzia tortur z piły, tak mi się kojarzą. Natomiast w rzeczywistości to jest stelaż do spawania downpipe'ów, czyli jakby to odzwierciedla to, jak umiejscowione są downpipe'y oryginalnie w Veyronie, którego za moment na nowym tytanowym wydechu odpalimy. No i tutaj stelaż do robienia całego wydechu, tak jak widzicie w tym momencie na zdjęciach. Zobaczcie, jak cały ten wydech wygląda przede wszystkim schowany za zderzakiem, widać go pod spoilerem i on również był spawany na takim stelażu. Mega zajebiste, industrialne, szczerze mówiąc to z tego w jakiejś siedzibie firmy można by było sobie mebel zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o technikalia, słyszałem, że całkiem sporo zeszliśmy z masy na przykład. Tak, masę nam się udało dużo wrzucić, bo na samym końcowym wydechu niecałych 20 kg na 3,6. Okej, tytan jest mega lekki, nie? Dokładnie, w szczególności, że zrobiliśmy układ, który ma poczwórne wyjścia, nie? Czyli jest czterowyjściowym układem wydechowym, więc też dosyć dużo tych rurek tu było. Ale udało się fajną mafę zrobić, na downpipe'ach nie aż tak dużo, ale w granicach 4,5 kg też na downpipe'ie. Ale na downpipe przede wszystkim przytniemy, jeżeli chodzi o dźwięk. Tak, no, o dźwięk, bo... Standardowo downpipe'ów się nie wymienia, my mieliśmy to pod takim znakiem zapytania, dokładnie, czy się wam to uda zrobić i się udało. Tak, udało się, mieliśmy też taką rezerwę w razie czego, żeby można było coś innego zrobić, ale udało się zrobić tej bazowej opcji. I co najważniejsze w tym wszystkim, bo mnie każdy przez ostatni tydzień, kiedy ten samochód tutaj stoi, zadaje to pytanie: kto ci wykoduje błędy, skoro przerobiłeś downpipe'y w Bugatti? No bo nikt nie ma komputera do Bugatti, to nie jest taka prosta sprawa. No. Myśmy się zabezpieczyli i mieliśmy taką opcję, więc taka opcja istnieje. Ale tak czy siak błędów nie wysypie. Nie będzie. Dobra, czyli przed nami sprawdzenie dźwięku. Jest to jedno na pewno z nielicznych Bugatti Veyron ze zrobionym wydechem na świecie. Na pewno nie jest jedyne, ale na pewno jedno na palcach jednej ręki, jeżeli chodzi o przerobione downpipe'y. A ile ich jest łącznie z przerobionym wydechem, nie wiem. Na pewno jest to kilka sztuk. W związku z tym, że jest to niecodzienne wydarzenie, mamy tutaj takiego oto futrzastego przyjaciela. Źle to wygląda. Dobra, bez skojarzeń. Natomiast nie wiem, jak będzie głośny, więc nie wiem, na ile go ustawić, ale jest to rejestrator dźwięku, który potrafi przyjąć i zajebiście wam oddać to, jak to może brzmieć. Michał mówi, że jest głośno, jest? Tak. Mimo że są 4 turbiny, które bardzo wygłuszają nam tego sprzęta, no to ja w tym momencie włączam nagrywanie, ustawiam sobie gaina. To był test mikrofonu. Możemy palić. Dobrze, nie? Ty no Michałku, chyba żeś mi zaimponował teraz. Ja wiedziałem, po co walczę w tobą o czas. Zajebiście to gada. W ogóle jak nie ten samochód, przecież przed tym to było nic. Martwiliśmy się, że to będzie ciche jak Turbo S. Nie, to ja już wiedziałem, bo myśmy tam parę odpaleń zrobili, zanim zdecydowaliśmy się na konstrukcję tego tyłu. Tam był tłumik, wiesz, trochę modyfikowaliśmy to za troszkę inny, bo mieliśmy opcję po prostu innego dźwięku, więc dlatego tak to działało. Patrzcie, kto akurat przyszedł, patrz. Dobry, witamy, kłaniamy się bardzo serdecznie. Uszanowanko, przepraszam, tak. Cześć. Damianku, w sam raz na pierwsze odpalenie. Znaczy drugie, ale dla ciebie będzie pierwsze. Możemy zapalić jeszcze raz? Tylko trzymaj gacie, bo możesz kleksa zostawić. Nie, ten. Tak, to jest
ten sam samochód! Ja pierdzielę, ale w ogóle inaczej gada. Teraz to brzmi, nie? Teraz to brzmi, jakby były dwie V8, no w sumie trochę są. Znaczy ja wiedziałem, że jak robimy dumpipy, to będzie ogień, nie? Mam przeczucie, że to może jebnąć płomyczka. A teraz, który teraz jest głównym wydechem? Główny jest nadal tutaj, to jest takie 80%. Nie, wcześniej był dużo. No znaczy, no tak, no ale teraz, bo się zapytałeś teraz. Jak buchnie ogień, to ma buchnąć we wszystkich, tak żeby się zaświecił ten dół. Będzie fajny efekt, jak oczywiście się to uda zrobić. A jak się nie uda, to se zorganizujemy sterowniki do Veyrona i jebniemy po prostu program. Nie no, zajebiste. Dobra robota, gratulacje. Dzięki, to też trzeba podziękować chłopakom, bo wiesz, tu nie ma lekko. Że wy w ogóle siedzicie w piątek po godzinach, gdzie wy w MG pracujecie od 4 rano, to jesteście zajebiści gości. 5, ale... No, od 5, przepraszam. A, miałem nie mówić, co będzie w przyszłym roku. Zatem nie ma na co czekać, moi mili państwo. Lecimy dalej, nie mamy zamiaru zwalniać. Samochód jest przedstawicielem czarnej puszki, czyli naszego Dose klasyka. Tylko że on jest w połysku, a my potrzebujemy mat z delikatnymi dodatkami w połysku na przełamanie. Tak więc nasz golkowicki Han dostaje kolejne w jego karierze zadanie bojowe. Muszę przyznać, że całkiem niezłe portfolio robi się ze sprzętów, które były już klejone. Not a freak. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Boy, you got just what I like. Come on baby, let's kiss, don't fight. Następnie w tak zwanym międzyczasie elementy nowo wyszytego wnętrza zaczynają zjeżdżać do montażu. No i tutaj muszę przyznać, że zmiana jest potężna. Muszę też przyznać, że potężnie dużo pierdolenia jest z tym, aby to założyć. Tysiące śrubek, masa zatrzasków, wszędzie poprowadzone kabelki, wtyczki i czujniki. Ten dziadkowy, brązowy środek był moim zdaniem najsłabszym punktem tego samochodu. Nawiążemy ponownie do naszej czarnej puszki, wrzucimy eleganckie, ale nie rzucające się jakoś bardzo w oczy logotypy. Wszystko co brązowe wyleciało, no i wylecieć też musiało wszystko co srebrne, ale z zewnątrz, bo bardzo nam to psuło. Kratki, które zarówno z przodu, boku, jak i z tyłu są niedemontowalne. Trzeba by rozebrać pół samochodu, żeby je zdjąć. Poszliśmy więc w artystyczną stronę i podeszliśmy kreatywnie. Gość, który zajmuje się dla nas malowaniem kasków oraz butli z nitro aerografem, został ściągnięty do Krakowa. Zabezpieczył całe auto, a następnie specjalnie przygotowanym aerografem o zmniejszonym ciśnieniu pomalował wszystko na czarno tak, aby matowa farba nie doleciała do chłodnic, które znajdują się te parędziesiąt centymetrów dalej. Mgiełka osadziła się więc na kratkach, później jeszcze dostała bezbarwny na zabezpieczenie i mamy to. Różnica jest mega duża, a przede wszystkim odmładza to auto. Czasem niestandardowe samochody wymagają niestandardowych rozwiązań. Co ty wariacie gadasz? That's quite big. Impressive. Pokaż, że to 365 opona. Ty, taki rozmiar robią tylko do Bugatti swoją drogą. Weź tu połóż rękę. Kurwa, to jest walec drogowy, a nie opona. Natomiast tutaj... Jesteście na to gotowi, czy nie jesteście? Nikt nie jest na to gotowy. Powiem wam tak, jest wysoko, Paweł będzie skakał, AL13 X Dose, felga, no kurwa majstersztyk. Tak pięknie będzie, aż się kurwa oplułem. Ją. Nie no, wariaty. I słuchajcie, ona jest na zimowej oponie. W ogóle to jest prawdopodobnie jedyny w Europie Veyron na zimowej oponie. Jak Markus, czyli ten gość, który to sprzedawał, usłyszał, że walimy to na zimową, to zapytał, czy jesteśmy pierdolnięci. Ja z dumą odpowiedziałem, Markus, kurwa. Oczywiście, że tak. Fajne. Kurwa. Powiem ci, że tego to nawet się nie spodziewałem, jak zamawiałem. Fajnie, dobra. Załóżmy ją naprzód. Nie ukruszmy tej ceramiki. Będziemy w takiej k***dzie. Będzie trzeba hipotekę chłopie wziąć. To ja nic nie widzę. Ja też kurwa, bo felka jest pełna. O, jedno mamy, tak? 2 seconds later. Każdy dźwięk dotknięcia tą felgą tej ceramiki. Przekręcisz ją, Że mam skurcz, No teraz wygląda jakby zapierdalał. Bez kitu. Jest z 10 lat młodszy. Teraz, przez te felgi. Jak to będzie na gotowo tak zrobione, że na drodze w ogóle jak to... Nie no, jest 2 razy szybszy teraz, bez kitu. Powiedziałem to siedząc na felgach od Bugatti.
got 99 problems, but a bitch ain't one. I got No i tak, zacznijmy sobie od tego, a teraz delikatne wytłumaczenie. Czymże byłby ten materiał, gdybyśmy w nim tylko i wyłącznie przerabiali ten samochód i opowiadali o tym, jak samochód stoi, skoro każdy z Was najbardziej zainteresowany tym, jak ten sprzęt wygląda na drodze, bo przecież zobaczyć Veyrona w ruchu to nie taka oczywista codzienność. Dookoła tego samochodu zebrało się już masę ciekawostek, masę mitów, masę legend i masę informacji, które Was jako zajawkowiczów motoryzacji pewnie w tym wszystkim interesują najbardziej, a w związku z tym, że jest tego dużo, a dziś jest piękna pogoda, zabraliśmy Veyrona na Słowację. Więc myślę, że to, co zobaczycie w tej części tego odcinka, zwyczajnie się Wam spodoba, jeżeli zajawkowiczami motoryzacji jesteście. Natomiast to, co ja chcę Wam jeszcze pokazać, to jest to, jak wygląda puszka. I to, co ja chciałem Wam przekazać, jakby to jest najlepsze w tym wszystkim. Czarna puszka Dowza ze złotym napisem, z białym logotypem, matowa, która ma swojego przedstawiciela w postaci Veyrona. I zobaczcie, jak to teraz do siebie meczuje, jak to wygląda, kiedy trzymasz tą puchę w łapie i z tyłu stoi samochód, który jest właściwie kopią tej puszki. No i gdyby tego było mało, to pozostałe kolory będą miały swoich przedstawicieli w formie samochodu. I naprawdę wiele miesięcy podchodziliśmy do tego, żeby ten efekt był taki po prostu, żebym chciał się pod tym podpisywać, żebym czuł, że w tej puszce jest coś zdecydowanie więcej niż sam napój, że w tej puszce jest właśnie ta idea, o której mówi całe hasło. I Dowz startuje już na dniach i oczywiście będzie on również dostępny dla osób niepełnoletnich, nie jako energetyk. A mogę Wam jeszcze już teraz... czekajcie, bo to nie takie proste jedną ręką. O, słyszycie ten dźwięk? To jest to. I teraz... Ja zwyczajnie i szczerze Wam powiem, że naprawdę przesiedzieliśmy masę godzin w laboratorium, żeby ten smak był najlepszym smakiem, pod którym ja bym się chciał podpisywać, żeby był takim smakiem, jaki ja sam będę chciał pić po prostu na tych odcinkach, żeby był wystarczająco słodki, ale nie przesłodzony, żeby nie pozostawiał takiej goryczy w buzi na sam koniec, tylko żeby po prostu był takim energetykiem, jakiego ja podczas budowania tego wszystkiego, co widzicie na tym kanale, będę chciał pić. Natomiast energetyk energetykiem, każdy z Was chce zobaczyć, jak to auto śmiga. Swoją drogą przygotowałem dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Każdy z Was będzie mógł budować tą naszą dowzową społeczność już nie za tydzień, nie za dwa, od najbliższej środy. Czyli podsumowując, w zeszłym tygodniu walnęliśmy dla Was rekordowo długi materiał dotyczący 7 różnych tematów, Koenigsegga i tak dalej. Tydzień później, dziś, wychodzi ponadgodzinny materiał związany z Bugatti, aby nie za tydzień wypuścić dla Was kolejny, tylko już w środę, bo w środę ma premierę Dowz. Tymczasem odpalamy, zapinamy pas. No i ten samochód, tak jak powiedziałem, no nasycony jest masą ciekawostek, masą informacji, które mogę Wam przekazać i z chęcią to uczynię, ze względu na to, że to są bardzo fajne rzeczy. O, pani jest w szoku. Co to jest za samochód? O, pani się cieszy. Czekajcie. Ja tylko troszkę słowacki, polski bardziej. A co pani? Macie znaczku, że pyknę to auto. A pyknę? Aha. No pyknę. Wyborne, ale to chyba 2 osoby. 2 osoby tylko. O, no. Macie takie wytuningowane. Wytuningowane mamy. A to tam w tą woz idzie? Idzie, a na razie jedziemy pojeździć. A gdzie idziecie teraz? No tam idziemy, tam na tą ładną drogę. Jo, nagrywamy YouTube'a. No, wszystkiego dobrego dla pani. No, ogólnie strasznie zwraca uwagę. Bardzo ciężko ten samochód w ogóle gdziekolwiek znaleźć na drodze, ze względu na to, że w Polsce są tylko i wyłącznie 2 Veyrony. Znaczy ręki se nie dam uciąć, ale na 99% tak jest. Przynajmniej ja wiem tylko i wyłącznie o jednym oprócz tego. Natomiast może być gdzieś tam jeszcze jakiś schowany i dlatego o nim nie wiem, dlatego se ręki nie dam uciąć, ale wydaje mi się, że jest tylko i wyłącznie ten. Natomiast przechodząc do tematu. Mamy tutaj 16 cylindrów, 8-litrowy silnik, który generuje 1001 koni mechanicznych i w związku z tym, że specjalnie wcześniej go zagrzałem, już teraz, bez zbędnego przeciągania, zapraszam Was, aby oddać się w czeluści tego, jak to brzmi. Teraz, kiedy mamy wydech, brzmi to, jakbyśmy mieli 2 V8.
I strasznie niebezpiecznie szybko ten samochód przyspiesza. Mało tego wszystkiego, ja nie wiem, czy wy to słyszycie, natomiast w momencie, kiedy tylko odpuszczamy nogę z gazu, to jak w hurakanie Twin Turbo. Słyszymy normalnie turbiny, natomiast nie ma co się dziwić, bo tu jest troszeczkę bardziej dziurawa droga, ze względu na to, że tutaj mamy nie 2 turbiny jak w Twin Turbo, tylko 4 turbiny. Natomiast nie wszystkie działają od samego dołu, to jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Natomiast żeby skupić się na tym technicznie, od tej strony technicznej, będzie jeszcze czas. Bo to nie jest jedyny kanał, na którym ten samochód będziecie mogli zobaczyć. Szykuję dla was fajną niespodziankę wspólnie z takim jednym Robertem. No i zdecydowanie on bardziej skupi się na tej technicznej stronie, a ja skupię się dla was na tym, jakie ciekawostki towarzyszą temu samochodowi. Tutaj po lewej stronie, widzicie to w tym momencie na przebitce, znajduje się druga stacyjka i to jest stacyjka, która jest przeznaczona na Speedkey. To jest kluczyk, który dostajemy w takim oto futerale, jak widzicie w tym momencie. O ile sam futerał jest fajny, tak Speedkey jest zwyczajnie obrzydliwy. Ten kluczyk jest totalnie brzydki, natomiast pamiętajcie, że to jest samochód z 2008 roku. I teraz po co taki Speedkey nam jest? Otóż ten samochód jedzie 375 na godzinę na tym kluczyku, który ja w tym momencie używam. Natomiast jeżeli chcecie jechać powyżej 375, jeżeli chcecie jechać 407 km na godzinę, czyli tyle, ile wynosi VMAX tego samochodu, musicie użyć tego właśnie Speedkeya. Samochód wtedy obniża się o 6 cm w dół. Przed nami jest autobus, nie będzie go tak łatwo wyprzedzić. Czekajcie, muszę coś wymyślić, bo tak to nam zapyli całe auto. Będą brzydko wyglądać nagrania dla was. Veyron wyprzedza autobus. Samochód obniża się wtedy, wracając do tematu, o 6 cm, skrzydło pochyla się bardziej o 2 stopnie, zmienia się również aerodynamika, zamykają się klapki i ten samochód generuje mniej docisku, który jest wrogiem prędkości maksymalnej. Czyli sytuacja, w której na przykład macie w domu Veyrona i nierozsądne dzieci, to dajecie im tylko ten kluczyk, oni mogą wtedy jechać tylko 370 na godzinę, a jak dzieciaki są rozsądne, możecie im dać Speedkey, on jedzie ponad 400 na godzinę. Z tym sprzętem wiąże się również bardzo dużo ciekawostek dookoła liczb, cyferek itd., itd. Za moment całkiem sporo ich wam przedstawię, ale powiem wam, że on do rozpędzenia się do 300 km na godzinę nie potrzebuje 37 sekund. Przy użyciu tego sprzętu za moimi plecami on nawet nie potrzebuje 27 sekund, bo Veyron do 300 na godzinę rozpędza się w sekund 17. I co również ciekawe, to Veyron jest produkowany, a właściwie był produkowany od 2005 roku do 2015. Dość długo, 10 lat. A wyprodukowano ich tylko i wyłącznie 450 sztuk. I to w całej historii marki. Co za tym idzie, łatwo policzyć, że produkowali tylko i wyłącznie 10 Veyronów na rok. Natomiast tak na poważnie, no to delikatnie mi się tam zamyśliło, no i podałem wam na odwrót. 45 oczywiście rocznie ich robiono, nie 10, 45. Rzeczywiście więc są one dość mocno limitowane i zdradził mi jeszcze jedną ciekawostkę Markus, czyli gość, który Veyrona nam sprzedawał. Zdecydowanie ciężej na chwilę obecną znaleźć jest Veyrona na ulicy niż Chirona, ponieważ Veyrony zdecydowanie służą już kolekcjonerom do chowania ich po garażach i raczej nie wyjeżdżania nimi na drogę. Oni raczej nie robią nimi zbyt wielu kilometrów, żeby samochód nie tracił na wartości. Raczej trzymają go już gdzieś tam pod kocem. Tak natomiast zdecydowanie nie będzie w przypadku dołzowego Veyrona. I pozwólcie, że w tym momencie zrobię coś, czego pewnie również 90% użytkowników Veyronów, a właściwie właścicieli, nie robi, czyli wyłączę kontrolę trakcji, zredukuję bieg przy użyciu lewej łopatki, a następnie wpierdolę mu. Tak, abyście mogli to usłyszeć. Chyba troszkę ślisko tu jest, ale jakoś to będzie. Patrzcie, na przykład teraz się zatrzymaliśmy, mamy wyłączoną kontrolę trakcji, 8-litrowy silnik, który ma masę momentu obrotowego i 4 turbiny. Pozwólcie, że nie wiem, jak się odpala launcha. Dobra, chuj, jakoś to będzie. Mam nadzieję, że się nie urwie skrzynia. O,
Jest szybko, 153 i powiem wam szczerze, że zdrowy rozsądek już mi tutaj więcej nie pozwala. Zanim przejdziemy do tego, jakie ciekawostki dla was przygotowałem, chcę jeszcze skorzystać z tego, że słuchacie, aby wytłumaczyć wam, czym jest ten Veyron, jeżeli chodzi o prowadzenie. Tak delikatnie top gearowo. Zobaczcie, mamy zakręt, skręcamy kierownicą naprawdę sporo, bo aż o 90 stopni blisko i ten samochód się nas słucha. Mimo że dzisiaj tutaj, podczas kiedy nagrywamy, jest tylko i wyłącznie 10 stopni Celsjusza, jest sucho, a my mamy dość twarde, zimowe opony. Mamy długą szykanę, dodajemy gazu. Samochód nie jest ani podsterowny, ani nadsterowny. Jak on ma nas wyrzucić z winkla, to nie zrobi tego ani tyłem, ani przodem. Ten samochód po prostu zacznie iść slajdem. Mamy tutaj murek, więc dość sporo ryzykujemy. Natomiast sami widzicie, to są spore ruchy kierownicą, a ten sprzęt mimo wszystko jest bardzo stabilny. I co ciekawe, im szybciej jedziemy, tym bardziej stabilnie tutaj jest. No to oczywiście jest związane z aerodynamiką tego samochodu, natomiast jest to również związane z przełożeniem, jakim dysponuje Veyron. Słuchajcie, mamy tutaj winkiel i patrzcie, on i tak idzie, mimo że ja mu wjebałem gazu na wyłączonej kontroli trakcji na zakręcie. On i tak idzie. Natomiast wracając do tematu aerodynamika, ale również przełożenie tego samochodu. Wszystko to, co mamy tutaj w napędzie, w skrzyni biegów, w dyferencjale. Veyron powyżej 200 km na godzinę ma już zdecydowanie inne przełożenia, które powodują, że możemy tutaj osiągać bardzo wysokie prędkości. Co za tym idzie, bardzo rzadko zmieniamy biegi, a co za tym z kolei znowu idzie, ten samochód ma bardzo liniowy wykres momentu obrotowego i podczas kiedy na przykład jesteśmy na winklu, to mamy bardzo duży zapas, jak długo nie musimy zmieniać biegu i jak długo ten samochód nie ma żadnego ubytku w mocy. Niesamowity pod kątem technologicznym jest Veyron, a mnie niesamowicie jest na tych górskich drogach zasiąść za jego kierownicą i opowiedzieć wam o tym, co ja tutaj czuję. Chcę możliwie jak najbardziej dać wam poczuć to, co tutaj określam feelingiem jazdy hypercarem, bo Veyron w 2008 roku wyprzedził swoje czasy. Dohamowanie, lewa łopatka, wrzutka do wewnętrznej, cyk, o kurwa. Ale mimo wszystko jesteśmy bardzo, bardzo stabilni. Dose tworzy historię. Dochodzę do wniosku, że jak stary bym nie był, z jak poważnymi ludźmi bym nie robił biznesów, żeby móc dopinać takie projekty i filmy, to zawsze i tak będę tym gnojkiem z łysą głową, który jak wsiądzie do sportowego auta, to zamiast iść zgodnie ze scenariuszem, będzie cieszył mordę i nierozsądnie upalał. Wracając natomiast do naszego tematu rozmów. Ciekawostki i wiele z nich jest dość oklepanych, często gdzieś krążą, więc pozwoliłem sobie je wywalić i zostawiłem same takie ciekawsze, takie mniej znane. 10. Tyle ma chłodnic. Oleju, silnika, kulerów, wody, skrzyni, mechanizmu różnicowego itd. 16 korków spustowych do płynów. Większość w bardzo ciężko dostępnych miejscach. W związku z tym $25 000 kosztuje podstawowy serwis Veyrona zawierający wymianę cieczy. My więc będziemy go sobie serwisować u Kazia za garażem. To Volkswagen jak każdy inny i chuj. 47 000 litrów powietrza w minutę potrafi wciągnąć Veyron. To odpowiednik 10 000 napompowanych balonów. 9 dni życia dorosłego człowieka. To mniej więcej jest ta sama ilość użytego powietrza. Trochę przerażające. Dobrze, że nie ma ich więc tak dużo, a większość z nich stoi w garażach. 1800 stopni Celsjusza. Do tylu potrafi zagrzać się tarcza hamulcowa Veyrona. Dla porównania, patelnia w domu, jak sobie tak dobrze nagrzejesz, ma w okolicach tak około 280 stopni. Jak już przy hamulcach jesteśmy, to ten aerodynamiczny potrafi wytworzyć przy 300 km na godzinę 70% siły hamowania takiego przeciętnego, codziennego samochodu. 12 minut. Tyle może jechać z pełną prędkością. 15 minut w dupcy cały 100-litrowy zbiornik, ale podobno w 12 już skończą się opony, więc opony skończą się, zanim wypalisz całe paliwo. Absurdalnym jest w ogóle to, jakby to policzyć, bo wychodzi, że to potrafi wessać 7 litrów paliwa na minutę. Czy się tego kiedykolwiek w ogóle dowiemy? No pewnie nie, ponieważ skrzynia to $170 000 i to jest koszt takiej skrzyni i nie mam zamiaru jej rozjechać jadąc 400 km na godzinę, tyle to się pasażerskim samolotem startuje, a nie jeździ dziadkiem.
Poza tym ryje to w ogóle łeb, ale prosta, żeby jechać przez 12 minut top speedem, musiałaby mieć 80 km długości, czyli tak jakbyście wylali sobie idealnie prosty asfalt z Krakowa do Zakopanego. To jest absurd. My natomiast oczywiście nie mogliśmy tego dnia przejechać tak o i bez przygód. Kulturka sobie Przemysław pracuje nad ujęciami, co by oko cieszyło, a tu nagle znikąd, jakby dosłownie z ziemi wyrosło drzewo. Słuchajcie, drzewo. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Czego szukasz? Drona szukam, tylko wiesz co, kurde. Pokazuje, że jest wysoko, tak? To jest kurwa wysoko. Pika, a ja nie słyszę żadnego pikania. O, ja stawiam, że jest gdzieś tam. O. Idziesz z nami, Han? O, dziękuję, dziękuję. Teraz to zetniemy to drzewo. Zębami. Ty, pika gdzieś. Wiesz jak ja się czuję? Jak w Jurassic Parku to gówno pikało. I got it. Jest na ziemi. Co ty godoś? Ty, jest. Chłopie. Ja mam zakwasy już. O nie. Skąd on spadł, chłopie? Z tamtego zleciał. Silniki całe. Gimbal jest, kurde, urwany na tej płytce. Najlepsze jest to, że tam Bugatti na awaryjnych samo stoi. O, to właśnie na grzyby poszedł. Poszliśmy na grzybika, dołzika, dronika, coś pika, unikat, syndykat. Jak się stąd stoczę, to dolecę do tego Bugatti. 2 seconds later. O ty k***wa, nowe buty. Ty, ale jaką zachowałem trzeźwość umysłu, że w to błoto nie zajebałem. Kurwa, rozwaliłem se palce. Jak ja teraz siądę, chłopie, na tym Bugatti, kurwa, na tej nowej skórze. Trzeba mi ręcznik dać pod dupę. I tym oto sposobem ponagrywaliśmy jeszcze trochę rzeczy w pionie, aby było na socjale, takie jak Instagram oraz TikTok, gdzie serdecznie Was zapraszam. No i Bugatti zaczęło kierować się na Dousland. Dousland. Wy jeszcze nie znacie tego miejsca, ale bez obaw. Równo z wyjściem puszek do sprzedaży coś dla Was przygotowaliśmy. Najbliższa środa. Wszystkie sklepy Żabka w całym kraju i również najbliższa środa 14:00. Bądźcie czujni na kanale.